Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś został oddany do ruchu tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 z Naprawy do Skomielnej Białej. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ od dziś kierowcy przestaną stać w korkach w okolicy Skomielnej Białej i zaczną jeździć tunelem, a nie po drogach objazdowych całkowicie do tego nieprzystosowanych. Do tej pory w każdy weekend z powodu braku tunelu tworzyły się tutaj ogromne korki z obu stron. W filmie omówił przebieg drogi DK7, S7 oraz DK47 z Krakowa przez Myślenicę i Rabkę-Zdrój do Chyżnego na granicy ze Słowacją oraz do Zakopanego. Dzisiejszy film jest trzecim w kolejności filmem o drodze S7. Dwa pierwsze, czyli z Gdyni do Warszawy oraz z Warszawy do Krakowa, wyświetlają się w prawym górnym rogu. Pierwszym odcinkiem drogi S7 na południe od Krakowa jest planowana droga ekspresowa do Myślenic. W ramach studium korytarzowego do publicznej wiadomości przedstawiono 6 wariantów, jednak żaden wariant nie uzyskał aprobaty miejscowej ludności. Obecnie trwają próby opracowania wariantu społecznego, jednak wydaje się, że one też póki co nie przynoszą rezultatów, ponieważ każda gmina zdaje się być chętna zaakceptować jedynie te warianty, które przechodzą przez tereny sąsiadów. Nie wiadomo nawet, gdzie będzie pierwszy duży węzeł na tym odcinku S7. Zależnie od wariantu może to być węzeł Kraków-Łagiewniki, Kraków-Bieżanów lub nawet wybudowany zostanie całkowicie nowy węzeł na południowej obwodnicy Krakowa. Jeśli pojawią się informacje o ukończeniu prac nad wariantem społecznym, wtedy postaram się nagrać dodatkowy film tylko o drodze z Krakowa do Myślenic. Na razie jej przebieg to wróżenie z fusów. Obecnie z Krakowa do Myślenic poruszamy się po drodze krajowej nr 7. Jest to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu o długości 24 km. Ma jednak swoje wady, ponieważ posiada skrzyżowania jednopoziomowe, przejścia dla pieszych i dość ciasne łuki poziome. Dlatego niezależnie od planów budowy S7 do 2030 roku istniejąca dwujezdniowa zakopianka ma zostać przybudowana do w pełni bezkolizyjnego standardu. Jest to moim zdaniem bardzo dobra decyzja, bo na szybką realizację S7 do Myślenic nie ma na co liczyć, a bezkolizyjna dwujezdniowa DK7 będzie nieporównywalnie bezpieczniejsza i bardziej komfortowym zamiennikiem niż obecna droga. Niestety zdecydowano się na budowę węzłów drogowych w ramach kilku małych kontraktów zamiast jednego dużego, więc obawiam się, że musimy przygotować się na długotrwały paraliż zakopianki, bo gdy pierwszy węzeł zostanie ukończony, to kolejny będzie już w trakcie budowy. Mam nadzieję, że Generalnej Dyrekcji uda się zsynchronizować przynajmniej niektóre z tych inwestycji tak, aby związane z nimi utrudnienia występowały w tym samym czasie. Na południe od Myślenic S7 jest już wybudowana na długości 31 km. Jest to odcinek bardzo ładny widokowo. Po drodze mijamy węzły drogowe Stróża, Pcim, Lubień, gdzie jest możliwość zjechania na drogę wojewódzką 968, Skomielna, gdzie S7 krzyżuje się z DK28 i dojeżdżamy do węzła Zabornia położonego koło Rabki-Zdrój. Pomiędzy węzłami Lubień a Skomielna poruszamy się właśnie oddanym dziś do użytku 2-kilometrowym tunelem drogowym pod górą Luboń Mały. Na węźle Zabornia, który w mojej opinii oraz zgodnie z oficjalnymi zasadami nazywania węzłów drogowych powinien nazywać się Rabka-Zdrój, droga z Krakowa się rozdziela. Pierwsza odnoga, czyli droga krajowa nr 7, prowadzi w kierunku południowo-zachodnim w stronę granicy ze Słowacją. Druga odnoga, dużo bardziej obciążona ruchem, prowadzi w stronę Nowego Targu i Zakopanego, a jest nią droga krajowa nr 47. Droga krajowa nr 7 ma być w przyszłości budowana jako droga dwujezdniowa na parametrach drogi ekspresowej. Zostały już opracowane wstępne warianty jej przebiegu. Myślę, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się nowelizacji rozporządzenia, która formalnie przedłuży planowany przebieg S7 do granicy ze Słowacją. Wydaje mi się, choć to tylko moja spekulacja, że z praktycznego punktu widzenia decyzja ta została już podjęta. W teorii S7 póki co kończy się w Rabce-Zdrój. W ramach tej inwestycji na połączeniu dróg S7 i DK47 rozbudowany zostanie węzeł Rabka-Zdrój. Zostało już tutaj wybudowane poszerzenie jezdni, gdzie w przyszłości S7 odbije w stronę Chyżnego. Mam nadzieję, że docelowy węzeł zostanie zaprojektowany właśnie w ten sposób, że to S7 w stronę Chyżnego będzie odchodziła od ciągu Kraków-Zakopane, a nie na odwrót. Patrząc na średniodobowy ruch w tym miejscu,
Widać doskonale, że w stronę Zakopanego jeździ dziennie około 20 000 pojazdów na dobę, natomiast w stronę Chyżnego to tylko 8 000 pojazdów, a według prognoz ruchu ta sama tendencja utrzyma się także po oddaniu S7 do ruchu. Można niestety czasem obserwować w Polsce trend, że główny kierunek na projektowanych węzłach jest czasem wybierany w oparciu o numer drogi, nawet gdy dana relacja o danym numerze drogi nie jest dominującą ruchową. Osoby oglądające mój kanał doskonale wiedzą, co mam na myśli. Na etapie studium korytarzowego analizowane były obie możliwości. Gorąco liczę, że uda się rozbudować węzeł według wariantu pierwszego, w którym jezdnia główna prowadzi właśnie na DK47 w kierunku Nowego Targu, zaś od tej jezdni oddzielają się łącznice obsługujące mniej obciążoną relację S7 Kraków-Chyżne. Obecnie do kolejnego etapu STS wybrano 3 ostateczne warianty przebiegu pomiędzy Rabką-Zdrój a Chyżnem. Na tym odcinku planuje się budowę tunelu lub kilku tuneli. W okolicach wsi Orawka wszystkie 3 warianty przewidują drążenie tunelu pod wzniesieniem Orawczański-Groń. W zależności od wariantu długość tunelu będzie mierzyć 805, 965 lub 1400 metrów. Z ciekawostek, w tym miejscu będzie najwyżej położony tunel drogowy w Polsce na wysokości 750 metrów nad poziomem morza. Kolejne tunele planuje się pomiędzy wsiami Podwilk a Spytkowice, lecz tu w chwili obecnej decyzja jeszcze nie zapadła. Swoją drogą będzie to bardzo malownicza trasa z widokiem na Babią Górę i całe pasmo Tatr. Droga S7 we wsi Spytkowice będzie przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągu narciarskiego. Prawdopodobnie to jedyne takie miejsce w Polsce, żeby droga klasy S przechodziła tak blisko wyciągu narciarskiego. Dla podróżujących tą drogą będzie to nie lada atrakcja w sezonie zimowym, gdyż będzie można spoglądać na zjeżdżających narciarzy. Warto również wspomnieć, że Chyżne to jedyne przejście graniczne dla ciężarówek w Małopolsce, co zmusza wiele ciężarówek do jazdy właśnie tą drogą. Szczególnie miejscowość Jabłonka jest swoistym wąskim gardłem na DK7, gdzie krzyżuje się ruch turystyczny w stronę Tatr z ruchem tranzytowym, co powoduje spore zatory. Według pomiaru ruchu z 2021 roku droga nr 7 to najruchliwsza droga na Słowację. Zapewne to się zmieni po ukończeniu ostatniego odcinka drogi ekspresowej S1 z Żywca do granicy ze Słowacją. Kontynuacją S7 po stronie słowackiej będzie w przyszłości droga R3. Od kilku dekad na odcinku Rabka-Chyżne jest wyznaczona rezerwa pod nową drogę dwujezdniową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mimo że S7 do Chyżnego na początku lat 2000 została wykasowana z rozporządzenia, to rezerwa pozostała w większości niezabudowana. Oczywiście przy tak ogromnej inwestycji, jaką jest budowa drogi, były uwagi mieszkańców, ale w zdecydowanej większości były to uwagi konstruktywne, skutkujące np. dodaniem do analizy alternatywnych wariantów czy uwzględnieniem dodatkowych węzłów przydatnych dla mieszkańców. Dzięki temu, że jest rezerwa, to unikniemy ogromnej liczby wyburzeń, a przez lata mieszkańcy mogli się oswoić z myślą, przez jakie tereny w okolicy ich miejscowości będzie przebiegać nowa droga. Gdyby taka rezerwa była wyznaczona na S7 Kraków-Myślenice w nowym przebiegu, to można by zdecydowanie szybciej wyznaczyć korytarz drogi. Z Rabki-Zdrój, a dokładnie z miejsca, gdzie obecnie kończą się 2 pasy ruchu, czyli w okolicy Piątkowej Góry, w kierunku Zakopanego trwa właśnie budowa nowej DK47 do Nowego Targu. Droga będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu wraz z węzłami drogowymi. Na północnym odcinku budowana droga przebiega tuż przy obecnej drodze DK47. Jednak mniej więcej w połowie odbija bardziej na zachód po to, żeby ominąć Nowy Targ. Po drodze będziemy mijali węzły drogowe Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód oraz Nowy Targ Południe. Połączenie nowej DK47 z istniejącą Zakopianką odbędzie się właśnie na węźle Nowy Targ Południe. W kolejnych latach planowane jest jeszcze przedłużenie drogi z tego właśnie węzła do DK49, które stanowić będzie południową obwodnicę Nowego Targu. Oddanie nowej DK47 z Rabki-Zdrój do Nowego Targu ma nastąpić w przyszłym roku. Po dzisiejszym oddaniu tunelu w Skomielnej Białej oraz przyszłorocznym oddaniu dwujezdniowego odcinka do Nowego Targu, podróż z Krakowa do Zakopanego znacznie się skróci. Natomiast niestety, albo stety, zależy jak kto woli, z Nowego Targu do Zakopanego z uwagi na opór społeczny nie jest planowana żadna dwujezdniowa droga. Czy to dobrze, czy to źle? Zdania są podzielone. Jednak niewątpliwie najbardziej kluczową kwestią jest właśnie ukończenie dwujezdniowego połączenia Krakowa z Nowym Targiem, ponieważ to z tego miasta rozchodzą się we wszystkich kierunkach drogi prowadzące w różne rejony Podhala. Można spodziewać się, że w sezonie turystycznym
Korki z obecnych wąskich gardeł przeniosą się w okolice właśnie węzła Nowy Targ Południe, bo to właśnie tutaj skończy się droga dwujezdniowa o 2 pasach ruchu. Niemniej poprawa sytuacji będzie i tak kolosalna, ponieważ zatory turystyczne nie będą jak dotąd paraliżować dojazdu do całego regionu. Jeśli zaś chodzi o drogę na południe od Nowego Targu, kilka tygodni temu Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na analizę możliwości zwiększenia przepustowości DK47 między Szaflarami a Zakopanem przy zachowaniu przekroju jednej jezdni. Według wstępnych założeń ma to nastąpić poprzez przebudowy istniejącej drogi, np. dodanie pasów do skrętu w lewo albo budowę węzłów. Moim zdaniem warto rozważyć w analizach również budowę nowego przebiegu w rejonie, który widzicie na ekranie. Jeżeli jesteście mieszkańcami Białego Dunajca lub okolic, to gorąco zachęcam Was do konstruktywnego udziału w konsultacjach społecznych, jakie będą się odbywać i zgłaszania np. tego typu propozycji, dzięki którym docelowa droga mogłaby biec dalej od budynków mieszkalnych niż obecna DK47. Parkingi. Na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Myślenicami a Rabką-Zdrój na długości 31 km na razie istnieje tylko jeden parking. Jest nim MOP Zbójecka Góra, znajdujący się pomiędzy węzłami Skomielna a Rabka-Zdrój. Jest to parking kategorii pierwszej, gdzie jest tylko parking i toaleta. Pomiędzy węzłami Lubień a Skomielna trwa właśnie budowa parkingów po obu stronach drogi S7. Docelowo mają tu być parkingi kategorii drugiej, czyli takich, gdzie oprócz parkingu i toalety będą też stacje paliw i restauracje. Niestety, ale do przetargu nikt się nie zgłosił i na razie budowy stacji paliw nie będzie. Podczas budowy tunelu pod górą Luboń Mały należało rozebrać drewniany dom poety i prozaika Jalu Kurka w Naprawie. Pod koniec lat 50. XX wieku Jalu Kurek wraz z żoną wybudowali tutaj drewniany dom w stylu zakopiańskim. Jedną z najsłynniejszych powieści pisarza jest Grypa szaleje w Naprawie. Dom stał w bezpośrednim sąsiedztwie wlotu do budowanego tunelu. Wszystkie elementy przed przenosinami zostały zakonserwowane, a następnie dom został odtworzony na działce wskazanej przez wójta gminy Jordanów. Koszty związane z rozebraniem i odtworzeniem budynku poniosła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Film tradycyjnie pomogli mi robić Krzysiek oraz Igor, oraz tym razem również Paweł, Dawid, Tytus oraz Popracka Okrużna. Pozdrawiam, Radek.